Dzień dobry internecie. W dzisiejszym odcinku zwiedzimy wioskę Świętego Mikołaja, spędzimy nockę w hycie 15 km od Nordkapu, a na koniec zdobędziemy Nordkap pomimo przeciwności losu, jakim był deszcz, śnieg, mróz oraz mgła. Zapraszam. Dzisiejsza trasa rozpoczyna się od noclegu Urwaniemi, gdzie zwiedziliśmy na początek wioskę Świętego Mikołaja, a następnie kierowaliśmy się już na Skarswak. To jest miejscowość pod Nordkapem, żadnych przystanków większych po drodze i do zrobienia 658 km. No i dotarłem do Rovaniemi, wioski Świętego Mikołaja w Laponii. O mało co nie przejechałem. Nie wiem, bo osobiście spodziewałem się jakiegoś większego rozmachu, a jest to tak dosyć skromnie wyeksponowane. Ciekawostka, jeśli chodzi o tą miejscowość i to miejsce pobytu Świętego Mikołaja, to historia sięga końców II wojny światowej, kiedy ta wioska została totalnie zniszczona, zrównana z ziemią. I było to jedno z pierwszych miejsc po II wojnie światowej, kiedy to ówczesna UNRWA, obecny UNICEF, przeznaczył środki na odbudowę tego miasta. I właśnie w 1950 roku ówczesna pani prezydent żona prezydenta Stanów Zjednoczonych, Eleanora Roosevelt, postanowiła odwiedzić tą wioskę, zobaczyć, jak te pieniądze są pożytkowane. No i na szybko było budowane właśnie poczta, bo chciała też pocztówkę wysłać z Rovaniemi. No i taka mini baza noclegowa od razu powstała i od tego momentu, po tej pierwszej kartce właśnie wysłaną przez Eleanorę Roosevelt, nastąpiła taka komercjalizacja tego miejsca pod kątem turystycznym, no i co roku przybywało tych turystów przejeżdżając wokół tego miejsca. Wszyscy oczywiście wysyłali kartki i tak jest też do dzisiaj, także Święty Mikołaj z Laponii przyćmił naszego gwiazdora, czy też rosyjskiego Dziadka Mroza i pozostałych, bo bardzo duże środki na marketingowo były tutaj kładzione. No i tutaj jak wejdziemy sobie do sklepu takiego z pamiątkami, no to zobaczcie, jaka tutaj powstała komercjalizacja. Jest po prostu przepych tego wszystkiego, poczynając od Świętych Mikołajów, przez renifery, przez haskie, przez jakieś pamiątki z trollami, gdzie to motyw norweski bardziej, ale jest full wszystkiego, można dostać oczopląsu. Ja po paru minutach tak naprawdę już miałem dosyć, nie zamierzałem tam jakiegoś kupować, bo ja chciałem dorwać Świętego Mikołaja nie po to, żeby sobie z nim zrobić zdjęcie za 16 euro, tylko żeby zapytać się, gdzie są moje prezenty z 96, gdzie pisałem kartkę i do dzisiaj nic nie otrzymałem i chciałem to z nim wyjaśnić. No niestety gościa nie zastałem, więc nie pozostało mi nic innego, jak tylko pojechać dalej przed siebie w kierunku Nordkapu. I jeszcze jedna ciekawostka z tym miejscem, bo jak się okazuje, to kiedyś tutaj przez tą miejscowość przebiegał biegun północny. No a na dzień dzisiejszy w wyniku zmiany kąta nachylenia osi Ziemi ten biegun północny przebiega 2,2 km dalej na północ i na dzień dzisiejszy ta linia bieguna północnego przebiega dosłownie przez lotnisko w Rovaniemi, więc ta linia w wiosce jest symboliczna, no ale wiadomo, każdy sobie chce zrobić sobie zdjęcie, że jest na biegunie północnym. Także nie zmieniają tego, ale jakbyśmy tak troszeczkę poczytali, to rzeczywiście już jest to 2,2 km dalej i co roku to się tam troszeczkę przesuwa. Jeśli chodzi o sam biegun północny, no to powiem Wam tak, że jest zmiana w organizmie. Mianowicie tego typu, że tej nocki, jak już spałem w Rovaniemi, no to ja się obudziłem o 1:30 i można powiedzieć, że byłem wyspany, a szedłem o 23:00. Nie mogłem spać, no bo tu się takie białe noce zaczynały. I o 3:50 praktycznie już zacząłem szykować sobie śniadanie, nie wiem, pakować się powoli. Właściwie o 7:00 już schodziłem na dół motocykla i o 8:00 byłem w tej wiosce. W międzyczasie tam jakieś tankowanie i tak dalej. Organizm zupełnie inaczej zaczyna funkcjonować, więcej się chce. I mam takie wrażenie właśnie, że bardzo często możemy dużo przejechać na tym motocyklu, bo jak tutaj zacząłem przed 8 rano, no to skończyłem o 1:30 następnego dnia, o czym powiem później. I jakoś super zmęczony się nie czułem, mimo że pogoda była fatalna, bo tutaj jadę jeszcze w dosyć pogodnej aurze, natomiast to tylko przez pierwsze 100 parę kilometrów, a później jak zaczął padać deszcz,
i to taki deszcz, że momentami drogi nie było widać, a nie było się gdzie zatrzymać, bo jak widzicie, tu nie ma przystanków, wiat, tego typu rzeczy, tylko stacja benzynowa ratuje, a te stacje są czasami po 100 km oddalone. No więc było ciężko, już później nawet nie nagrywałem, no bo znowu się bałem o kamerę, a że była ściana deszczu, no to przyjąłem taki przemoczony, że już miałem po prostu dosyć na koniec. Tutaj szybki postój na jakąś kawę, żeby się ogrzać, jeszcze bez deszczówki, a praktycznie wyjechałem 30 km dalej, już się przebierałem w kombinezon i tak do końca, do samego Nordkapu. 9 stopni kuźwa jest. Jeszcze ten chłód po deszczu, więc przecież nie trzaskać zębami. Można się ubrać. No i zobaczcie, taki tutaj lampionik tajsko-chiński. To też tak wygląda, tajsko-chiński. Go. No. Dzień dobry na Nordkapie. 2 dni w deszczu na motocyklu. Teraz, jak powiem, wszystko się suszy. Trzeba sobie radzić. Tak wygląda hytta od środka. Jest jakieś tam łóżko proste. Jakiś tam czajniczek, stoliczek, drzwi, lustro. Drugie łóżko, bo to dwuosobowy niby. No. I tak wygląda Nordkap. Przynajmniej początek tego, co się zaczyna. No nic, robimy śniadanie. Herbatę. Najgorsze jest to, że po tą wodę trzeba latać do kibla. O, do kuchni. Czyli do tamtego budynku w sumie, co jest tam naprzeciwko, a mi się za bardzo nie chce. Bo to się trzeba ubrać, bo to się moknie, ale teraz to i tak nie jest deszcz, bo w nocy to tak gibało i wiało mi się na tą budę przesunie, ale będę się w sumie o motocykl bałem, czy się nie wywróci, niż tam o siebie. No ale wszystko ok, póki co jest. No teraz się uspokoiło. Zjemy i będziemy tykać dalej. No to tyle. Ruszamy w kierunku Nordkap. Do Nordkapu jest dokładnie 15 km, pokazuje 20 parę minut jazdy. Pogoda nie rozpieszcza, bo mamy deszcz, momentami śnieg, straszny wiatr, gdzie przesuwa ten motocykl. Jest naprawdę zimno, no ale nie ma co marudzić, nie ma co się poddawać. Trzeba być twardym, a nie miętkim. Jedziemy do przodu przed siebie. Puszczamy motywującą muzykę norweską z Walhalą. Zapraszam do poglądania trochę widoków, do posłuchania, do zobaczenia na Nordkapie. Ships on vigor of the waves of skimming barren summits to the verdant plains. Each horizon is a new beginning, rise and rain. Far from the fjords and the ice-cold currents, brave and soar over new frontiers. Songs and sagas of a fate determined, shields and spears. Vows of favor or the thrill of plunder, pull together for the clan and kin. Clank of hammers and the crash of thunder pound within. Oh, 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 the echoes of eternity. Oh, 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 Valhalla calling me. Oh, 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 to pluck the strings of destiny. Oh, 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 Valhalla calling me.
parę sekund wcześniej na filmie specjalnie ten szum zostawiłem, żebyście zobaczyli, jaki ten wiatr był, ponieważ momentami widać, jak dosłownie pod skosem jadę motocyklem. Po prostu przeginał, pomimo tego, że motocykl trochę waży, bagażu 60 kg, a ja skromne niecałe 90 kg, no to mówię, szok po prostu. No i mgła coraz gęstsza, że momentami na te 30-40 metrów nic nie było widać i prędkość też od razu zwalniała. No jechało się dosyć ciężko i tutaj temperatura spadła już poniżej 3 stopni. Tam momentami się zapalał ten czek w motocyklu, że uważaj, bo ślisko. A propos śliskości, no to bo pewnie będziecie pytać, czy jak tam ten asfalt, czy opona trzyma i tak dalej. No opona, powiem wam szczerze, że bo jeżdżę na Pirelli Angel GT 1. Specjalnie sobie kupiłem to oponę na tą drogę, nie wystawiałem w dwójki, mówię, bo i tak przejadę i będzie ten laczek do wymiany. No i trzymała ta opona, bo ten asfalt jest dosyć chropowaty, przez co to powoduje, że opona też się szybciej zużywa. A coś za coś, lepsza przyczepność, to większe zużycie. Tutaj, jak widzicie na tym filmie, jak stanąłem pomiędzy busami, żeby właśnie go wiatr nie przewalił. I to była dobra decyzja z małą jedną poprawką, bo zaparkowałem przodem zamiast tyłem, bo wracając z tego notcapu nie miałem siły go po prostu wypchnąć do tyłu, bo było tam pod górkę. No i musiałem pojechać ostatecznie do przodu, bo tam nikogo nie mogłem znaleźć, a nie chciałem nikogo budzić w tych kamperach. Więc musiałem pojechać przodem przed kamperami i także miałem z lewej strony zderzak, a z prawej miałem urwisko z prawej strony. Na szczęście się udało przecisnąć, wyjechać, nic się nie stało, ale unikajcie tego mojego błędu, po prostu stawajcie tyłem. Zawsze to wszystkim powtarzam, a sam tak zrobiłem. No i idę sobie na ten Nordcap, idę, wiecie, no pierwszy raz w życiu tutaj jestem, nie wiem gdzie co jest w tym kierunku, bo nic nie widać. No i tutaj właśnie w tym momencie zobaczyłem te motocykle, obróciłem się, ja już nie wiem z którego kierunku przyszedłem i tak próbowałem zapamiętać co stało, bo żadnych punktów orientacyjnych, budynków, jakichś drzew i po prostu po samochodach, po motocyklach i kolor i sobie spróbowałem zapamiętać gdzie to jest, mówię, bo nie wrócę do tego motocykla, mówię, no bo mgła totalna. Wiatr niesamowity. Słuchajcie, no przejechałem 15 km, a ja już ciuchy miałem przemoczone, już mi było zimno, więc cokolwiek, mówię, miałem na sobie, to przemokło. No ale brnąłem dalej, no i tak tu widzicie, idę w tego kierunku słynnego Globusa. Co ciekawe, pod Globusem spotkałem Norwega, który był tutaj trzeci raz w życiu zastał taką samą pogodę, więc nie byłem jedyny. No ale summa summarum, najważniejsze jest to, że dotarłem cało i zdrowo, czyli jeden z celów podróży osiągnięty. No. Szkoda, że nic nie widać. Na tych dużych patrz cały tydzień tak miał być. Tak. A w następnym odcinku będziemy opuszczać Nordkap w kierunku Lofotów w nieprzyjemnej aurze oraz otrzymam mandat i stracę prawo jazdy. Czy to koniec podróży? Oglądajcie następny odcinek.